Cześć, witajcie ponownie na moim polijarnowym kanale. Ja mam na imię Ula i jest mi niezmiernie miło znów Was tutaj gościć. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać taką oto przepiękną torebkę listonoszkę ze skórzanymi dodatkami, ze skórzaną klapą i skórzanym paskiem. Torebka, która jest niezwykle prosta do zrobienia. Wystarczy na nią jeden motek sznurka i skórzane dodatki. Dodatkowo torebka może być bez podszewki, natomiast jeżeli chcecie, to oczywiście takie podszewki można kupić już gotowe w naszym sklepie pod adresem www.polijarn.pl. Także ponownie, nie przedłużając, zapraszam na film instruktażowy. Do jej wykonania potrzebny nam będzie jeden motek sznurka poliestrowego płaskiego 5 mm polijarn. Ja wybrałam w kolorze jasnym szarym. 2 kółka karabinczyki w rozmiarze małym. Dziergać będziemy szydełkiem w rozmiarze 5 mm. I do tego oczywiście nożyczki, plastikowa igła, zapalniczka i garść markerów w dowolnym kolorze. Brakuje nam jeszcze oczywiście skórzanych dodatków, czyli klapa wymiary 18 na 20 cm i skórzany pasek z regulowaną długością. Jak już wspominałam, torebka może być bez podszewki, ale jeżeli chcecie już gotową podszewkę zakupić, to oczywiście możecie taką podszewkę zakupić. Ja do jej wszycia używam przezroczystej żyłki. Chciałabym tutaj Wam pokazać, jak będzie wyglądała nasza torebka z bliska, ponieważ nie jest ona symetryczna i nie jest ona dziergana w dwóch takich samych częściach. Dodatkowo ma pewne ozdobne elementy i są tutaj takie schodki, z przodu są 3, natomiast tutaj z tyłu jest tutaj jeden ten schodek. Dodatkowo ma ona dość wygodny kształt w noszeniu, ponieważ ta część zewnętrzna jest taka półokrągła, natomiast ta środkowa część, ta wewnętrzna, jest płaska. Zaczynamy zatem dzierganie. Zostawiamy odrobinę dłuższy kawałek sznurka, robimy supełek z pętelką i zaczynamy od wydziergania 10 oczek podwójnego łańcuszka, czyli bierzemy ten nasz sznurek, tą końcówkę luźną, zawijamy na szydełku od przodu do tyłu i przeciągamy już sznurek z motka. Tutaj pamiętajmy, żeby mieć na szydełku trochę luźniejsze to oczko, ponieważ to oczko zawijane też jest lekko luźniejsze, czyli jeszcze raz, luźne oczko, zawijamy od przodu do tyłu i przeciągamy sznurek z motka. Tutaj już mamy 3 oczka łańcuszka podwójnego i tak do 10. Luźniejsze oczko przekładamy od przodu do tyłu i przeciągamy sznurek z motka. O, już tutaj nam się tworzy początek naszej torebki. Mamy 10 oczek. Wykonujemy oczko łańcuszka i tutaj pod 2 nitkami, pod całą łezką, tak, robimy półsłupki. Na początku przez kilka oczek dodatkowo w środku prowadzimy tą naszą końcówkę nitki i będziemy mogli dzięki temu ją już tylko uciąć i wtopić. I już nam wychodzą półsłupki. Wbijamy się pod 2 pętelki i w ten sposób wykonujemy 9 półsłupków.
Pamiętajcie, żeby ten sznurek, który mamy na szydełku, ten pierwszy, był dość naciągnięty, nie bardzo mocno, ale żeby był naciągnięty, natomiast to oczko, które wyciągamy, w tym momencie było trochę luźniejsze. Wtedy nasza torebka jest mięsista. Mamy 9 półsłupków i w tym oczku dodajemy, tak, robimy zaokrąglenie, więc w tym jednym oczku wykonujemy 4 półsłupki. Cztery półsłupki zrobione, pozostało nam już na prosto wykonać ponownie 9 półsłupków. Wbijamy tutaj również pod 2 pętelki. Żeby w robótce nie było dziur. Pamiętamy, że to wyciągane nasze oczko musi być dość luźne, żeby nie było mocno naciągnięte. Ostatni półsłupek. I pierwszy rząd za nami. Tutaj będzie płaska część naszej torebki, a tutaj zaokrąglona. Zatem przechodzimy do drugiego okrążenia, do drugiego rzędu. Wykonujemy jedno oczko łańcuszka i wbijamy się pod 2 pętelki w drugie oczko od szydełka, tak? Czyli w nasz półsłupek. I tu ponownie wykonujemy 9 półsłupków na prosto. A na naszym zaokrągleniu jest 9. Wykonujemy po 2 półsłupki w każdy półsłupek z poprzedniego rzędu. Czyli raz i 2. Raz i 2. Dwa. Łuk powiększony, więc zostało nam już tylko 9 półsłupków na prosto. Drugi rząd skończony. Tutaj po sznurku widać, że jest to wewnętrzna część torebki. Przechodzimy do trzeciego rzędu. Wykonujemy oczko łańcuszka i teraz tutaj chcemy wykonać
ten nasz pierwszy uskok, ten pierwszy schodek. Więc wbijamy się w drugie oczko od szydełka, ale nie pod obie pętelki, tylko pod tylną. W tylną nitkę się wbijamy i wykonujemy półsłupek. I tak 9 razy. I jest już 9 półsłupków. I już nam się tutaj tworzy nasz rand. Kolejne nasze zaokrąglenie w sekwencji. 2 półsłupki w jeden i 1 półsłupek. 2 i 1. I tak w sumie 4 razy. I do końca 9 półsłupków na prosto. Ja już swoje wykonałam i w tym miejscu chciałabym Wam pokazać, jak możemy dziergać tutaj to nasze zaokrąglenie, ponieważ możemy wyliczać te oczka 2, 1, 1, 2 i tak dalej, ale możemy też zrobić to w trochę inny sposób. 9 oczek od brzegu mamy z jednej i z drugiej strony na prosto, natomiast w naszym zaokrągleniu za każdym razem, w każdym rzędzie dodajemy po 4 oczka. Tak? Zatem proponuję, żeby sobie odliczyć 9 oczek z jednej strony, 9 półsłupków i z drugiej strony również 9 półsłupków. I wiemy, że do markerów dziergamy na prosto, natomiast pomiędzy markerami tutaj musimy w miarę równomiernie dodawać w każdym rzędzie 4 oczka. Tak? I dziergamy. Przechodzimy do kolejnego rzędu. Oczko łańcuszka, odwracamy robótkę i już tutaj pod 2 nitki, pod całą naszą łezkę wbijamy się szydełkiem i przerabiamy półsłupek. I tutaj 9 na prosto. Tutaj powoli zbliżamy się do markera pierwszego. Czyli tutaj jest nasze nasz 8 półsłupek. Na chwilę marker wypinam. Wykonuję 9 półsłupek. Żeby się nie zgubić w następnym rzędzie, zaznaczam od razu sobie markerem na mój 9 półsłupek, przepraszam. I teraz wiem, że tu w tym miejscu w miarę równolegle na tym łuku muszę dołożyć 4 półsłupki.
Czyli zaokrąglenie zrobione. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, 4 podwójne półsłupki i 9 półsłupków na prosto. I tak do końca. I pierwszy taki schodek mamy już wykonany, a powinniśmy mieć ich łącznie 3, więc dziergamy dalej. Czyli kolejny nasz rząd to są półsłupki znowu wbijane w tylną nitkę. A z powrotem półsłupki wbijane już pod obie nitki. I jeszcze raz kolejne pod tylną nitkę i z powrotem pod obie nitki, tak aby mieć 3 takie schodki. Ja już zrobiłam. Mam tą część z 3 schodkami i popatrzcie, tutaj mamy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, czyli 8 rzędów. I dziergamy dalej, ale już nie dodając oczek tutaj na zaokrągleniu, więc możemy wyjąć już markery. Dziergamy jeszcze 5 okrążeń, tak żeby skończyć tutaj na prawej stronie. Ja już jestem, wydziergałam 5 okrążeń na prosto, czyli znowu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i ostatnie 13. 13 rząd. Tworzy nam się już taka fajna skorupka. Tutaj miałam tą nitkę naszą początkową. W międzyczasie ją zdążyłam sobie już przypalić, uciąć i przypalić, żeby mi nie przeszkadzała. I dziergamy półsłupki. Ostatni. Oczko łańcuszka, ale nie przekręcamy robótki, tylko teraz wykonujemy tutaj nasz brzeg, żeby był estetyczny. Czyli wbijamy się tutaj pod taką górną nitkę i wykonujemy oczko ścisłe i pod tylną nitkę tutaj tego oczka leżącego, tak? I tak będziemy dziergać. Górna nitka, oczko ścisłe i taka tylna, schowana nitka, oczko ścisłe. I tutaj wcale nie musimy zaciskać mocno tych oczek ścisłych, ponieważ my nie chcemy, żeby ten nasz brzeg był ściągnięty. Chcemy, żeby był on równy, ładny, ale niekoniecznie musi się bardzo ściągać. I tutaj już dochodzimy prawie już powoli do środka naszej torebki. Tak będzie wyglądał brzeg. I tutaj górna nitka, tylna nitka. Tak, zrobiliśmy już pół. I tutaj musimy przejść przednią nitkę i znowu szukamy sobie, gdzie możemy się wbić, czyli górna nitka i taka z tyłu leżąca, tak? I tutaj będzie tak samo górna i taka z tyłu.
Pamiętajcie, żeby nie zaciskać mocno oczek ścisłych. Jeżeli macie z tym problem na szydełku, którym dziergamy, czyli 5 mm, możecie wziąć większe. Myślę, że tutaj nawet spokojnie 6 mm, jeżeli macie tendencję do zaciskania oczek ścisłych. Wbijamy się już ostatnim oczkiem ścisłym. Tak wygląda brzeg. Nitkę ucinamy, przypalamy, ja to już zrobiłam wcześniej, wyciągamy i od razu za pomocą plastikowej igły wrabiamy ją. Łapiemy pierwsze oczko poprzedniego rzędu, tworzymy łezkę i już piękne zakończenie. Na razie tą nitkę zostawiamy, nie musimy jej wrabiać w torebkę, bo jeszcze inne nitki później będziemy mieli do chowania. I to jest front naszej torebki listonoszki. Zatem będziemy dziergać plecy. I teraz spójrzcie, plecy zaczynamy tak samo, tak? Zobaczcie, że plecy tutaj są robione półsłupkami już bez schodków. Dopiero tu, w tym momencie tworzymy nasz jedyny schodek na plecach. I to będzie nasze 7. okrążenie, a łącznie będzie 9 okrążeń w naszych plecach. I ja już mam zrobione 6 rzędów. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Więc teraz 7. rząd. Kolejny to będzie ten nasz rząd ze schodkiem, czyli wbijany pod tylną nitkę, czyli oczko łańcuszka i wbijamy się w drugie oczko, w tylną nitkę. I tak robimy rząd półsłupków, tworząc ten nasz jeden schodek na plecach. Pamiętamy, żeby na łuku dodawać oczka. 4 oczka. Z powrotem w 8. okrążeniu wbijamy się pod 2 nitki i również dodajemy oczka. I w ostatnim 9. okrążeniu nie dodajemy oczek. Wbijamy się pod 2 nitki i nie dodajemy oczek. Plecy gotowe. Zrobiłam już tutaj również 9. ostatnie okrążenie bez dodawania półsłupków. I już tu zaczęłam, tak jak w poprzedniej, w pierwszej części, zaczęłam obrabiać oczkami ścisłymi brzeg. Nitkę ucinamy, przypalamy, również wciągamy do środka. I teraz łączymy obie części. Tutaj jeszcze mamy w środku końcówkę sznurka, którą ucinamy i przypalamy i wtapiamy w robótkę. I składamy równo. I do tego nam potrzebne tutaj są markery, po to, aby połączyć równo przed dzierganiem, aby oczko do oczka nam się zgadzało.
spinamy pierwsze oczko i równo przykładamy oczko do oczka i co jakiś czas łączymy markerami, sprawdzając, czy wszystko się zgadza. Ja już połączyłam obydwie części, także wiem, w których oczkach zaczynam, a w których oczkach kończę łączenie torebki. Zszywać będę szydełkiem. Oczywiście, jeżeli ktoś woli zszywać igłą, to też można. Ja z reguły wolę to robić szydełkiem. I trzymamy się reguły, że albo zaczynamy oczkiem z jednej strony, albo z drugiej strony. Ja zdecydowałam, że w tej torebce będę miała to wewnętrzne oczko jako pierwsze, czyli wbijam się w jedno oczko i w drugie oczko, w brzegową nitkę. Końcówkę zostawiam w środku i zszywam oczkami ścisłymi. Po jednej nitce z każdego oczka i przeciągam oczko ścisłe. Tutaj jeszcze będziemy obrabiać jednym okrążeniem oczek ścisłych, więc nie musimy się przejmować tymi brzegami, że gdzieś tam nam się tworzy jakiś schodek. Najważniejsze, żeby część przednia i tylna torebki były równo zszyte. Markery mają nam pomóc przypilnować tego, czy gdzieś tam nam oczka nie uciekają. Więc popatrzcie, mi tu zostało jeden i marker, więc jest równo. Także już spokojnie ten marker mogę odpiąć i dziergać dalej. Tak się prezentuje zszyta już torebka z jednej i z drugiej strony. I mi tutaj pozostało jeszcze jedno oczko do zrobienia, do złączenia. I nitkę na chwilę sobie wyciągamy, nie ucinamy jej, ponieważ jeszcze będziemy obrabiać jeden raz naokoło. Z przodu będą to oczka ścisłe, z tyłu również oczka ścisłe, ale dołączając już naszą klapę. A nasza klapka tak się prezentuje. To jest taki zestaw. To jest część, którą mocujemy do pleców, część, którą mocujemy do frontu torebki, czyli druga część magnesu. I tutaj to skręcamy na śrubki, ale tutaj są dość małe te śrubki, dość krótkie, a trochę jednak potrzeba miejsca na tą naszą torebkę. I w zestawie są trochę dłuższe śrubki, które my wykorzystamy. Będzie nam na pewno łatwiej zamontować. I tak, tutaj mamy, z przodu będą oczka ścisłe, zwykłe, natomiast tutaj na plecach, w tym ostatnim okrążeniu będziemy dołączać skórzaną klapkę. I tak patrzymy, że praktycznie jest od brzegu do brzegu, tak? Zaznaczymy sobie tutaj oczka, gdzie będziemy zaczynać, które oczko będzie pierwsze łapane razem z klapką, a które ostatnie.
I w tym miejscu chciałabym też Wam pokazać, że film nagrałam na rodzaju klapki na 18 na 20 cm, ale nie tylko taka może być użyta, ponieważ może być, popatrzcie jak fajnie się prezentuje klapka kwadratowa, bądź też drugi rodzaj klapy, które znajdziecie w sklepie pod adresem www.polyjarn.pl, mniejsza klapka półokrągła i ona też tutaj będzie ciekawie się prezentować, ponieważ będzie krótsza. Tak, także tutaj tak naprawdę do tego modelu torebki możemy użyć przeróżnych modeli klapek. I zaczynamy. Oczka ścisłe. Możemy wbijać pod jedną tylną pętelkę, możemy wbijać pod dwie. To już zależy tylko i wyłącznie od nas. I pamiętajmy tutaj również, żeby nam nie ściągało zbyt tego brzegu, żeby on nie tworzył nam się taki ciasny, no to musimy robić w miarę luźne te oczka ścisłe. I ja już mam ten brzeg obrobiony od przodu. Więc przechodzimy do montowania klapy. Marker możemy zdjąć. I tutaj na początku filmu zapomniałam Wam powiedzieć, że dziergamy piątką i ta piątka zmieści nam się w oczka i też damy radę dołączyć tą klapkę, natomiast dużo wygodniej będzie nam użyć mniejszego szydełka. Ja tu wykorzystam akurat 3,5 mm. Natomiast spokojnie może to być 4 mm czy też 3 mm. Byleby było ciut mniejsze. I tutaj też należy pamiętać o tym, żeby to oczko ścisłe, które wykonujemy, było luźne, żeby nam tej klapy nie ściągało. Nie może być zbyt luźne, ale też nie może być bardzo mocno zaciągnięte. I wbijamy się, tutaj może w ten sposób pokażę, nie pod dwa oczka, pod dwie pętelki, tylko tak ciut głębiej, żeby klapka była solidniej przymocowana, nie tylko na samym brzegu. Powoli, delikatnie, oczko za oczkiem. Wbijamy się pod dwie pętelki i troszkę głębiej, tak? Czyli troszkę niżej. Nie tu pod dwie, ale popatrzcie. I jeszcze łapiąc jedną nitkę niżej. I przeciągamy oczko. I tak do końca naszej klapki. Ja już przyszyłam klapkę w całości do torebki, więc mogę zmienić szydełko z powrotem na 5 mm i zostały nam dosłownie dwa oczka do zakończenia. Wbijamy się tutaj też trochę niżej, żeby klapa była dobrze przytwierdzona. I robimy jeszcze jedno oczko ścisłe. I już teraz możemy nitkę uciąć, przypalić i za pomocą plastikowej igły schować do środka.
No, już jesteśmy prawie na końcu. Coraz bliżej. I dlatego mówiłam Wam wcześniej, żeby zostawić te końcówki ze zszywania boków, bo teraz łatwiej nam będzie je pochować, ponieważ z jednej i z drugiej strony mamy dwie końcówki, możemy je po prostu zawiązać, wciągnąć do środka, uciąć i przypalić, przytopić. Wtedy będą na pewno solidnie zabezpieczone. I bierzemy się za montaż drugiej części magnesu. Rozkręcamy nity. I teraz musimy trochę się pobawić, ale efekt wart tej zabawy. Bierzemy dłuższe śrubki i przymierzamy, gdzie należy przymontować magnes. I teraz nie robimy tego tak bardzo nisko, tak? Bo tutaj jedną część wkładamy do środka do torebki, drugą na zewnątrz i tutaj skręcamy śrubkami. I nie robimy tego bardzo nisko, bo jeżeli to zrobimy za nisko, to nie będziemy mogli nic włożyć do naszej torebki, tak? Będzie bardzo ciasno. Dlatego tu musimy też pamiętać, że żeby zrobić trochę luzu, możemy sobie na początek czymś tam wypchać, bo przecież zawsze trochę luzu musi być. I tak mniej więcej zapięcie powinno być w tym miejscu. No i nic, tylko montaż. Ja już mam zamontowany magnes. Wygląda świetnie. Więc kółka. Ja mam, tak jak mówiłam na początku filmu, te w rozmiarze małym, ale mogą tutaj być też i średnie, i mini. To już zależy tylko i wyłącznie od Was. I skórzany pasek. Oczywiście jest regulowany, dlatego też jest bardzo wygodny, elegancki i stylowy. Torebka w zasadzie jest skończona, natomiast tak jak też już wspominałam, możecie do niej zakupić w sklepie Polyarn gotową podszewkę na wymiar, który tutaj w tym filmie Wam podałam. Jeśli chcecie, to taką podszewkę możecie sobie ją wszyć do środka, wtedy torebka będzie zdecydowanie bardziej elegancka. Ja używam do tego bezbarwnej żyłki. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego, jak wszyć podszewkę, to zapraszam do filmu instruktażowego do torebki Coco. A tutaj tylko tak szybko pokażę. Że żyłką łapiemy za sznurek i za podszewkę, ale tutaj w ten określony sposób. Może przybliżę trochę. Po zszyciu u góry, przy szyciu, nad szyciem tworzy się taki tunel, no nazwijmy to w ten sposób, i wbijamy się igłą właśnie w ten tunel. Czyli sznurek, tunel i tak dookoła.
I tym sposobem stałam się dumną posiadaczką kolejnej już w mojej kolekcji listonoszki ze skórzanymi dodatkami. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i mam nadzieję, że zechcecie zrobić taką torebkę razem ze mną. Zapraszam bardzo serdecznie na zakupy pod adres www.polyjarn.pl. No i będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zechcecie zostawić łapkę w górę i zechcecie zasubskrybować mój kanał, ponieważ pomaga mi się to rozwijać, docierać do większej ilości osób, no i pomaga mi to w kręceniu jeszcze większej ilości filmów instruktażowych specjalnie dla Was. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.